Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Q&A. Jest to już czwarte Q&A i wybrałem 11 pytań, na które myślę, że warto odpowiedzieć. Zaczynamy od Dawida, który pyta, czy będzie walka turowa, ponieważ obecnie jest w czasie rzeczywistym. Więc Dawidzie, tak, faktycznie jest to w czasie rzeczywistym, ponieważ takie było założenie od samego początku. Natomiast ponieważ mimo czasu rzeczywistego gry są punkty akcji, więc w zasadzie do gry turowej, gdyby poświęcić temu czas, mogłoby się okazać, że mogłaby z tego wyjść dodatkowa opcja gry turowej. Kilka godzin temu opublikowałem ankietę, gdzie zapytałem, czy wolelibyście, żeby punkty akcji regenerowały się podczas poruszania, czy nie. I wychodzi na to, że większość z Was woli, żeby się regenerowały. Natomiast myślę, żeby wprowadzić opcję wyboru w menu, opcję gry turowej. Natomiast nie będzie to taka sama rozgrywka turowa jak w oryginalnej grze, tylko będzie nieco szybsza i myślę, że to będzie dobry kompromis, bo notabene w ogóle nie miało być tur. Znaczy, nie chcę nic obiecywać, ale gdybym już wprowadził walkę turową, to wyglądałaby ona tak, że dopóki mamy punkty akcji, możemy się rozglądać i poruszać i strzelać. Natomiast kiedy nasza tura się kończy, to wszyscy wrogowie, w których zasięgu jesteśmy, będą atakować jednocześnie. Czyli myślę, że byłoby to troszeczkę bliższe rzeczywistości. Że nie po kolei każdy atakuje i to trwa 3 minuty, tylko nasza tura jest jedna, strzelamy tyle, ile możemy, a wrogowie strzelają naraz. Kuba, który ostatnio dołączył do Patronite, pyta, czy będzie Cadillac Highlander. Tak będzie i tutaj wyprzedzę Twoje kolejne pytanie. Jak się będzie nim poruszać? Po prostu będziemy do niego podchodzić, za pomocą prawego przycisku myszy otwierać menu, wybierać łapkę i pokaże nam się, nie wiem, być może menu wyboru, czy chcemy wyruszyć w podróż. Jeśli wyruszymy w podróż, pokaże się mapa. Stylistyka broni i otoczenia mocno odbiega od siebie, to znaczy bronie są wyższej rozdzielczości, przez to trochę dziwnie wygląda. Na tle pikselowych spritów. Czy będziesz to jakoś ujednolicać? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim w pierwszej kolejności ulepszę grafikę otoczenia, po to, żebym nie musiał zmieniać grafiki samej broni. Gax pyta o miniguna i gatlinga. Miniguna mogę Ci pokazać. Miniguna mogę Ci pokazać. I właśnie tutaj Rokal proponuje, że podczas walki poruszanie powinno zabierać punkty akcji. Za często są efekty brutal. Więc tak, oczywiście odnośnie pierwszej części Twojego zdania, z tym zużywaniem punktów akcji, to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jak sam słyszałeś przed chwilą, myślę o tym, żeby to jakoś rozwiązać, żeby każdy mógł sobie rozegrać grę, jak będzie chciał. Natomiast co do efektu brutal, ja specjalnie w tym materiale zrobiłem to w taki sposób, żeby było na każdym NPC widać ten efekt brutalnego, wykończenia przeciwnika. Wiesz co, z tym dźwiękiem faktycznie jest różnie. Też program, którym teraz nagrywam, on też dziwnie czasami może zabrzmieć i troszeczkę opóźnić. Nie wiem dlaczego. Mam całkiem szybki komputer, a mimo to czasami jakieś zwolnienia są. Dlatego ciężko mi powiedzieć. Tutaj jeszcze sugerujesz, a właściwie zwracasz uwagę, że gdy przestaje strzelać, efekt jeszcze ten działa. Wiesz co, bo naboje lecą ze swoją określoną prędkością, dlatego jeżeli ogień lufy znika, to jeszcze te naboje dolatują do końca. Oczywiście resztę dźwięków postaram się zoptymalizować, żeby były bardziej słyszalne. Tak, i tutaj faktycznie animacja padania trupów jest cały czas poprawiana, jak tylko to wyłapę. O, dobre bardzo pytanie. Już myślałem kilka razy, żeby to poruszyć sam z siebie. Czy używanie celownika będzie miało znaczenie jak w grach FPS?
Głównie celownik służy do tego, żeby się rozglądać. Strzały zawsze lecą na tej samej płaszczyźnie, także nie możesz wycelować w głowę i zrobić headshota. Nie. Natomiast jeżeli będzie system VATS, to wtedy faktycznie będziesz mógł wybrać głowę i obrażenia będą adekwatne, a może i jeszcze pojawi się animacja, której nie było w oryginalnej grze. Odwzorowanie wszystkich broni z oryginału byłoby tytaniczną pracą, ale gdyby się udało, wyobraźcie to sobie. Tak, faktycznie, bo widzicie, wszyscy porównują tą grę do Dooma, do Might and Magic, ale faktycznie w Doomie było tylko kilka broni, tak, na klawiaturze od 1 do 9. Zakładam, nie grałem, ale zakładam, że tak było. A tutaj faktycznie jakby udało się widzieć z oczu bohatera każdą broń, to byłoby rewelacyjne. I nad tym pracujemy, bo pracuje jeszcze jeden człowiek nad animacjami w Blenderze i wychodzi mu to świetnie i zobaczycie jaki to będzie sztos. Sławek pyta, czy będzie możliwość strzelania do dzieciaków. Tak, obecnie już to jest wdrożone, natomiast nie pokazywałem tego na filmie, bo stwierdziłem, że byłoby zbyt brutalnie, ale wszystkie efekty, które widzieliście, również dzieciaki w grze też będą przechodzić przez to, że tak to ujmę. Dobra, dalej idziemy. Krzysiek ma nadzieję, że na premierę demo będzie dopracowane. Pyta, jak będzie wyglądało demo. Czy to będzie jakaś arena do przetestowania wszystkich broni oraz tego, co obecnie jest gotowe, czy może świątynia prób i wioska, w której będą NPC do pogadania. Generalnie moim marzeniem jest to, żeby zrobić świątynię prób, zrobić wioskę Arroyo, następnie mapę świata z kilkoma potyczkami tam różnymi losowymi i miasto Klamat, które widzieliście ostatnio. I to chciałbym dokończyć na premierę dema, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast nie chcę nic obiecywać, bo nie wiem jak to wyjdzie. W zasadzie mam jeszcze miesiąc czasu i postaram się zrobić takie demko, żebyście mieli taką lokację, w której będzie można najwięcej rzeczy porobić. Czy potrzebuję pomocy? Wiesz co, jeżeli chciałbyś w czymś pomóc, to daj znać w komentarzu albo na maila, którego znajdziesz w opisie, w czym jesteś dobry. I może coś znajdziemy faktycznie, bo dużo osób się zgłasza, kilka osób już ze mną współpracuje, działają po szkole, po pracy i fajnie to im wychodzi, także jeżeli masz jakieś tam swoje zainteresowania graficzne, może jesteś artystą, to daj znać. Tutaj pyta Mateusz, czy da radę otwierać drzwi spacją. Wiesz co, w chwili obecnej wystarczy nacisnąć prawy przycisk myszy, wysuwa się, pojawia się menu i wystarczy puścić klawisz. Wybrana łapka od razu otwiera drzwi. Także myślę, że żeby tutaj nie mieszać za bardzo spacji, może w przyszłości spacja przyda się do zmiany na przykład tury, nie? Albo zakończenia tury. Bardzo dziękuję za wczorajszą oglądalność. Świetnie, że Wam się podoba. Ja jestem cały zmotywowany i wracam w tej chwili do pracy. Na razie trzymajcie się, cześć.